Martin Flash Gordon approaching. Witajcie. Dziennik pokładowy. Praca na farmie w Danii, odcinek 184. Dzisiaj muszę skończyć składać spearheada, mulchera. Przekładnię już mam zmontowaną. I mam zamontowane nowe noże. Nowe tulejki na śrubach i nowe śruby. I tu mamy na dole już wszystko zmontowane, jest gotowe. Zawsze podkładajcie sobie tak palety pod maszynę. Paleta wytrzyma nawet 50 ton nacisku i możecie uciec spod headeru. Jak pracujecie pod headerami, to z dwóch stron kładźcie po 4 palety. Nie kładźcie się nigdy pod headerem, ani pod żadną maszyną, tak że zrobi z was naleśnika. Bo już nie jednego zabiło. Ja bez zestawu takich palet nawet się nie kładę pod żadną maszynę. Ona nawet nie ma takiej wartości, chociażby kosztowała 10 milionów złotych, to nie jest warta, żeby się pod nią zabić. Tutaj montujemy sprzęgło. Zaraz będę miał sprzęgło zmontowane. Pokażę wam, jak to wyglądało w katalogu. To jest ten mulcher, tylko my mamy 460, nie? 4,6 metra. Tak oto dół mam zmontowany, czyli główny rotor, podkładka, 3 noże z tulejkami, śruby i to główna śruba, co trzyma cały rotor. Na klucz 56 i te mamy na 36. I teraz montuję te sprzęgło, co tu widzicie. 2 nowe dyski. Tu mam 2 nowe dyski do zamontowania i trzeba je zmontować i tu jest napisane gdzieś w instrukcji, ile muszę newtonometrów docisnąć. To jest ta przekładnia, którą demontowaliśmy i wymienialiśmy wszystkie łożyska, czyli raz, 2, 3, 4 łożyska były wymienione i uszczelniacz. I nowa uszczelka na górę i nowy olej. Jeszcze wam pokażę Spirax S3AX8290. W poprzednim odcinku montażu przekładni regeneracji też wam pokazywałem olej. To jest ta przekładnia główna. No i wałki. Zobaczymy, czy jest napisane, ile muszę dociągnąć sprzęgło. Tak. Cobbling. Cobbling trzeba dociągnąć 29 mm musi być sprężyna, nie? Dociągnięta. I tak dociągamy teraz cobbling, czyli sprzęgło. Czyli ja to montuję wszystko i wam pokażę finał zmontowania. A później będziemy wykonywać specjalną operację, której jeszcze nie widzieliście na moich filmach. Operacja łąka to będzie się nazywało. Spearhead już jest gotowy do pracy. To też jest takie, wiecie, przykrzywione, ale przyspawałem tutaj podkładki i to będzie trzymać. I następny projekt to tak o, zaczepiłem piątkę Lemkena. Demontuję wszystkie przedpuszki, bo jedziemy orać taką trawę 4 hektary, może później więcej. Gdzie jest, wiecie, na mokłym terenie było i na górze rośnie taka warstwa trawy jak dywan i żaden przedpuszek tego nie weźmie. Nawet jakbyśmy mieli kroje nożowe, przepraszam, tarczowe, to te tarczowe kroje będą też to pchały i to jest jedyna szansa zaorać, to jest czystym korpusem, bez przedpuszków, bez żadnych krojów. I tak jak się uda to przysypać, tak przysypujemy, obracamy ziemię
No i Henning na to wjeżdża rotacyjną broną wirnikową i sieje. A za rok już jak ta trawa przegnije, to wtedy będzie można normalnie orać normalnym pługiem. Często pisaliście, czemu mam czyste szyby. Po prostu zawsze rano je myję. I zawsze trzeba szczotką, bo ten kurz zostaje. Jak wyschnie, to nic nie będziecie widzieć. A tak taką szczotką, jak przejedziecie, i najlepiej to robić, wiecie, godzinę przed wyjazdem albo na wieczór, to fajnie wyschnie, bo jak wyjedziecie na polną drogę w takie mokre szyby, to zaraz wszystko wam się przyczepi. I lusterka też. No także jak ściągnę przed puszki, to akurat mi wyschnie i jedziemy w drogę. Gotowy. Przedpuszki mam już zdemontowane. Smaruję pług i jedziemy w pole. Jak skręcacie w boczne drogi albo na skrzyżowaniach, trzeba uważać, bo pług zachodzi. Nie można kogoś zahaczyć. Bardzo niebezpieczny manewr z pługiem 5-skibowym, 6-skibowym i 7-zawieszanym. 4 też. Ale ludzie nie wiedzą w samochodach osobowych, że takie coś się dzieje, że pług zachodzi. Nawet nie wiedzą, co to jest pług. Wiele osób nie wie, co to jest pług. No skąd mają wiedzieć? Hello? Hello! Is this sold to me, the tractor? Yes? Will you sold to me now or later? Pak secondi of Leskespa. Med salt? Ja, for helvede. Ulen salt? Med salt. Tusen tak, Christian. Now you will have perfect plowing. Ale Christian dał mi fleskę swe i fak secondi, żeby mieć dobrze zaorane pole. Wyładowała mi się bateria od GoPro. Mam ładowarkę, ale kabel zostawiłem przy komputerze i nie naładuję dzisiaj GoPro już. Dlatego z telefonu będzie nagranie część, a resztę jutro. Orka bez przedpuszku. Chcę wam pokazać, o co chodzi tutaj. Ale mam złą wiadomość. Skończyły się świniaki. I fak secondi też puste już. Christian przywieźł fak secondi i świniaki. To jest kilka hektarów takiego ugoru, wiecie, podmokłego tutaj było. I tam mamy drugi kawałek za tym tatarakiem. I gdybym orał to z przedpuszkami, a wiecie, nie było decyzji, że będziemy to orać, to by się, wiecie, to opryskało albo by się stalerzowało pół roku wcześniej. Ale gdybym ja dał przedpuszki w tą trawę i te korzenie, one by mi się zapychały, bo tu jest, zobaczcie, jak dużo materiału. A Henning wjedzie tutaj sobie tą bronią wirnikową i to ładnie sobie rozbije, a za rok, jeżeli nie zostanę zwolniony z pracy,
to wpadniemy tutaj Magnumem i 8 skip i to już normalnie zaoramy i Magnum wtedy będzie miał już 16 lat. Pokażę wam, jakie tu są korzenie tataraków. Powiem wam, że ani razu jeszcze mi się pług nie zapchał, ale z przedpuszkami to by było ciężko. No to jest jedyna szansa zaorać to teraz, jeżeli to trzeba po prostu teraz orać. To jest tak jak orka po wojnie Nieugorów. Tak po wojnie, II wojnie światowej orali Nieugory. Zobaczcie, tatarak jest i korzenie tataraku. I to by mi się wszystko zapychało w przedpuszkach. Bo to nie jest ani, wiecie, rozdrobnione i ta ziemia jest taka trochę luźna i blokowałoby mi się. No po prostu wiem i od razu ściągnąłem przedpuszki, bo innej opcji nie było, bo bym tutaj tylko teraz wyrywał te wszystkie blokady z przedpuszków. Tak właśnie się orało po wojnie Nieugory. Końmi orali i tymi bulldogami. C45 później. Tym takim ciągnikiem, co Gustlik granata podłożył im tam. Trochę jest materiału nieprzykrytego, ale to jest jedyna opcja orki tego. Mógłbym spróbować przedpuszki przesunąć, bo one były tutaj, dać je aż tu. Też jest fajna opcja. Ale materiału jest tak dużo i ziemia jest gdzieniegdzie tak luźna, żeby się wszystko pchało. Wiem na pewno, bo już to przeszedłem. Czas z tego wyjść. Jest tu też podmokło, trzeba uważać. Uczę bez GoPro jak bez ręki. Ciężko trzymać telefon i operować sprzętem. To było zmulczowane mulczerem. Tam jest mokro, muszę uważać, żeby się nie zakopać.